Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie witam Was na naszym kanale Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj zajmiemy się otyłością. Tym razem nie tyle dorosłych, ile po prostu naszych dzieci. Posłuchajcie, no tutaj problem jest straszliwy, naprawdę straszliwy. Dzisiaj mamy 2024 rok, nagrywam tę audycję w październiku 2024 roku. Pracowałem od samego początku, jak tylko skończyłem Politechnikę. Pracowałem jako nauczyciel. Najpierw uczyłem mechanizacji rolnictwa, później po 8 latach uczyłem w szkole podstawowej fizyki między innymi, trochę matematyki, różnie to bywało. Natomiast ostatni rok mojej pracy zawodowej to był również WF, 12 godzin WF-u. I ja sam no, ćwiczyłem, byłem czynnym człowiekiem, uprawiałem bardzo ciężki, twardy sport, a zaczynałem mając lat 40, ale to już mniejsza z tym. Do dzisiaj dzięki temu, że wiem jak ćwiczyć, mogę sobie po prostu pomagać i ćwiczę nadal. Nie systematycznie, ale są okresy, gdzie po prostu ćwiczę, staram się dbać o własną kondycję, rozciągnięcie i tak dalej. No i w tym 2004 roku, w ostatnim roku mojej pracy, również uczyłem właśnie WF-u. Ćwiczyłem razem z uczniami, byłem wymagającym, bardzo wymagającym. Moi koledzy WF-iści, których byłem najpierw przełożonym, bo byłem dyrektorem bardzo dużej szkoły, 1200 uczniów, jak widzieli, jak ja zaczynam prowadzić lekcje, to na początku wychodzili z sali, bo byli przerażeni, że ja nie wiem, co z tymi dzieciakami zrobię. Tymczasem ja wiedziałem, co ja mogę zrobić z nimi, jakie warunki postawić, ale trzeba było razem ćwiczyć z nimi. Te dzieciaki musiały widzieć, że Pan nie tyle wymaga, nie tylko wymaga, ale sam również potrafi. Jeżeli trzeba było zrobić 100 pajacyków, o czym dzieciaki nie wiedziały, że będzie 100 pajacyków, to robiliśmy, ja to w duchu liczyłem, a oni nie wiedzieli, niektórzy już dość, proszę Pana, ćwiczymy dalej i koniec, kropka. I okazało się, że dały radę zrobić 100 pajacyków. Ja w ogóle zawsze stosowałem zasadę żadnej ulgi, nie obniżamy poziomu w szkole, w żadnym wypadku, bo jeżeli raz się obniży poziom, to później coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i tak dalej. No ale rodzice przyjdą, będą mieli pretensje, to przyprowadź ich do mnie, ja sobie z nimi po prostu porozmawiam. Mm, Potrafiłem być trochę wredny i to dawało bardzo dobre rezultaty, a dzieciaki, a po wielu latach nawet rodzice, jak miałem okazję spotkać się, to dziękowali w ogóle za to, że nie chodziło tylko o sprawność, ale również to, co się w głowach im zmieniło, między innymi przez lekcje WF-u. Dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nauczyły się walczyć na boisku. Okazało się, że pozornie takie niemotki, takie zahłukane dzieciaki, trzeba je wprowadzić po prostu silnie do takiej walki na boisku i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że na przykład dziewczynka, która nie umiała piłki łapać, która bała się rówieśników, potem walczyła jak lew na boisku, czasami z jakimiś małymi otarciami, siniakami. No dzisiaj to pewnie nie dałbym rady, znaczy nie pozwolono by mi takimi metodami pracować i tak dalej, no to by się najwyżej zwolnił ze szkoły i sprawa załatwiona. Ale kochani, wracamy do rzeczy. Tamten czas pokazał mi, a to było 20 lat temu, jak mało sprawna była większość już tych dzieciaków. Wiele dzieci nie dały rady nakryć się normalnie nogami, prostymi nogami. Nie potrafiły robić przewrotów w tył, w przód, nie potrafiły robić świecy, prostych ćwiczeń, żadnej wydolności, po prostu podciągnięć na drążku, nie wiem o czym mówić, pompek i tak dalej, i tak dalej. I upłynęło 20 lat, minęła pełna epoka, już jedno następne pokolenie jest, czyli te dzieciaki już mają własne dzieci. I teraz co się zmieniło na plus? Nic się nie zmieniło na plus, jest jeszcze gorzej. To jest, przyczyn można szukać wszędzie. I jeżeli chodzi o rodziców, jeżeli chodzi o szkoły, jeżeli chodzi o w ogóle cały nasz system, odżywianie, czyli jedzenie w ogóle, przesiedywanie przed telewizorem, przed komputerami, przy komórce i tak dalej, Game Boye i tak dalej. I słuchajcie, rodzi potężne problemy. Dzieci dzisiaj są otyłe. Wiele lat temu, jak przygotowywałem pewną prezentację, trafiłem na wypowiedź pewnego amerykańskiego
lekarza, pewnie z pochodzenia polskiego, Jay Olszański, który mówił, już to było chyba około 20 lat temu, badał amerykańskie dzieci i stwierdził, że 8-12-latkowie, amerykańskie dzieciaki, mają naczynia krwionośne, takie jak 60, 50, 60-latkowie. Tak zniszczone. Przez co? Przez cukier, przez mięso, przez wiele innych rzeczy, przez zakwaszenie organizmu. On o tym nie mówił, bo być może jeszcze wcześniej nie wiedział. I my się dzisiaj zajmiemy dokładniej otyłością dzieci. Będę bazował między innymi na fragmentach jednej z moich książek, czego mogłeś, eksponuję tutaj, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu i na pewnym artykule świeżynce. I teraz słuchajcie, więc przejdźmy do tematu, jak to jest z tą otyłością dzieci i tak dalej, i tak dalej. Udostępnię ekran, żeby dojść do najpierw do fragmentu mojej książki. I teraz tak, postaram się, czy zwiększę ekran? Momencik. Widok. Klikamy powiększenie i zaraz powiększymy sobie troszeczkę ten ekranik, żebyście widzieli lepiej. No, mam nadzieję, że to wystarczy. Więc słuchajcie, jeszcze raz powtarzam, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. I taki troszeczkę fragmentu, więc posłuchajcie. Tyje dziś cały świat. Badanie Światowej Organizacji Zdrowia mówią już o epidemii. Po Ziemi chodziło w 2006 roku ponad 400 milionów ludzi chorobliwie otyłych i 1,6 miliarda dorosłych ludzi z nadwagą. W Europie w większości krajów 30 do 80% dorosłych ma nadwagę, a około 150 milionów dorosłych, to jest 20% populacji, 15 milionów dzieci i nastolatków, 10% populacji jest otyła. To były dane na 2013 rok, czyli praktycznie 10-11 lat temu. W tej chwili można to wszystko pomnożyć przez co najmniej półtora lub przez dwa. W okresie lat 1990-2010 częstość występowania otyłości potroiła się. Więc jeżeli w ciągu 20 lat się potroiła do 2010, a mamy w tej chwili 2024, czyli 14 lat później, więc co najmniej podwoiła się ta liczba. Nadmierna masa ciała stanowi w Europie przyczynę ponad 1 miliona zgonów rocznie. Mamy więc do czynienia z globootyłością. W Polsce sytuacja jest również bardzo groźna. Zajmujemy 5. miejsce na świecie w liczbie otyłych. Aż 56 Polaków na 100, czyli 56%, to były dane na 2015 rok, ma nadwagę. Po 50 ten problem dotyczy już 60 ludzi na 100. Na nadwagę i otyłość w Polsce choruje według Głównego Urzędu Statystycznego 61% mężczyzn i 44% kobiet. W 2005 roku było u nas otyłych 20 ludzi na 100, zaś w 2015 jest już ich 27 na 100. Mamy 2024 rok, więc nie podaję, to jest fragment mojej książki. Ona była pisana już ileś tam lat temu. Być może pora na zweryfikowanie tych liczb na gorsze liczby. Przepuszczali w tej chwili około 38 ludzi na 100 mamy otyłych. 500 000 Polaków choruje na otyłość olbrzymią i skrajnie olbrzymią. Oznacza to, że ich BMI, czyli Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, przekracza 40 i 50. I tutaj takie resume, podsumowanie. To są słowa pani Magdaleny Gajda, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość. Tuczymy się na własne życzenie z lenistwa i bezmyślności. Jeśli nie zaczniemy myśleć, będziemy umierać z otyłości. Słowa są bardzo twarde i ja myślę, że nie ma co owijać, kochani, w bawełnę, tak prawdę mówiąc, tylko trzeba po prostu mówić tak, jak jest. Zamykanie oczu, jak bawienie się w jakieś taką poprawność tak zwaną polityczną i tak dalej, puszyste jest ok i tak dalej, jest cool, guzik prawda. Tu chodzi o chorobę, tu nie chodzi o wygląd tych ludzi, tylko chodzi o zdrowie.
A więc zaklepywanie czegoś takiego, ale puszystość jest ok, czuję się świetnie we własnym ciałku, to jest jedna wielka bzdura, jedna wielka ściema, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba. Tu nie chodzi, jeszcze raz powtarzam, o cenę, że ty grubasie, czy coś w tym rodzaju. To nie chodzi o to, kochani. Wiecie, znacie mnie pod tym względem, że nikogo, nie daj Boże, nie chcę, nie zamierzam urażać. Natomiast tu chodzi o zdrowie tych wszystkich ludzi. Wielu z nas to są ludzie otyli i tak dalej. Ja się zajmuję tą sprawą już od 2013 roku. Trafił do Polski program, najpierw to był program rewolucyjnego odchudzania, potem się okazało, że dzięki temu programowi można nie tylko schudnąć naprawdę bez efektu jojo, ale dodatkowo wrócić ludziom zdrowie. I teraz problemy z nadmierną masą ciała nie dotyczą tylko dorosłych. W większości krajów na świecie dramatycznie rośnie otyłość wśród dzieci. W Europie nadwaga jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. W Polsce w ciągu dekady 2003-2013 liczba dzieci z nadwagą podwoiła się. Lekarze ostrzegają, że dzieciom z nadwagą grozi w wieku dorosłym wiele chorób, których dałoby się uniknąć dzięki profilaktyce i właściwemu odżywianiu, a polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Czy wiesz, czytelniku, że niektórzy zdesperowani rodzice otyłych nastolatków znaleźli rozwiązanie? Tym rozwiązaniem jest według nich liposukcja. Liposukcja, czyli usuwanie tłuszczu. I teraz cytat. Liposukcja u dziecka? Pani się w głowę puknie. Zirytował się jeden, chodzi o lekarzy, i w zasadzie wyrzucił Agnieszkę z Julią za drzwi. Drugi zareagował podobnie, ale trzeci obejrzał Julię od stóp do głów, sprawdził, gdzie na brzuchu i pupie może odessać tłuszcz, po czym zaśpiewał za wszystko bagatelka 17 000. I teraz, kochani, powiem wam na dzisiaj. Jest program, dzięki któremu można kapitalnie schudnąć, wyregulować sobie masę ciała, wyrzeźbić sylwetkę, powrócić do stanu zdrowia, sprawności, bo liposukcja niczego nie załatwi. Wiecie za ile? Te 17 000 starczyłoby, ja wam powiem, gdzieś mniej więcej na jakieś około 15, 16, no 17 miesięcy bez żadnego problemu, nawet do 20 miesięcy. A jest sprawa taka, że nie trzeba byłoby odchudzać się, robić coś przez 20 miesięcy. 3, 4 ewentualnie miesiące, góra 5 miesięcy u osób dość otyłych, bo można zrzucać bez problemu na tym programie, o którym wspominałem, mniej więcej 4 nawet do 5 kg. Bardzo bezpiecznie, bez żadnych zwisów skórnych, z budową mięśni, z tym, że skóra będzie zacznie ładniej wyglądać i tak dalej. Żadnych zwisów, żadnego niczego, absolutnie. Kapitalnie się wówczas czujemy, ale to mniejsza z tym. 17 000. I dalej. Liposukcja to poważny zabieg służący modelowaniu sylwetki z rozmaitymi konsekwencjami, tłumaczy dr Joanna Kurmanow, znana chirurg plastyczna z Poznania, do której nieustannie trafiają błagalne listy o pomoc od zrozpaczonych nastolatek i ich rodziców. Wyjaśnia. Gdy pojawia się u mnie dorosły pacjent, tłumaczę mu, że owszem, możemy odessać tłuszcz, na przykład z brzucha, ale jeśli nie będzie po operacji stosować diety i ruchu, otyłość znowu się pojawi, tylko że w zaskakujących miejscach. A to może oznaczać w przyszłości deformację ciała. Dobrze, czy wiecie, gdzie ten tłuszcz może się pojawić? Na przykład na plecach. Może pojawić się na żebrach. Może pojawić się po prostu gomoła tłuszczu. Zdeformuje sylwetkę. Dlaczego? Dlatego, że przyczyny nie zostały usunięte. Odesać tłuszcz można i co z tego? Tak jak można, słuchajcie, wstawić bypassy, które po 10-7 latach zatkają się. I co, znowu bypassy wstawiać? Jeżeli człowiek nic sam ze sobą nie zrobi. Proste. I teraz praktycznie jeszcze inaczej, jeszcze fragment. U dzieci otyłych występuje znacznie wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, problemów ze snem,
jak również problemów psychospołecznych. Najbardziej jednak niepokoi to, że najprawdopodobniej dzieci te pozostaną otyłe także po osiągnięciu dorosłości i będą miały zwiększone ryzyko zachorowania na choroby prowadzące do obniżenia jakości i długości życia. Słuchajcie, przyjrzyjmy się wspólnie tylko ulicom, naszemu otoczeniu. Ile dzieciaków jest dzisiaj, to są dzieci w ogóle otyłe. Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to na kilka klas, czyli na 100 dzieciaków zdarzała się czasami jedna osoba otyły dzieciak. Dzisiaj to jest nagminne, to jest nagminne. Przepraszam za moje emocje, ale znacie mnie, że ja do niektórych rzeczy podchodzę bardzo emocjonalnie. I teraz słuchajcie, następny cytat. Nastolatki z nadwagą bardziej narażone są na wczesny zgon w życiu dorosłym. Ludzie, którzy mieli nadwagę w wieku 17, 19, 14, przepraszam, 19 lat, w życiu dorosłym są bardziej narażeni na zgon z powodu wielu chorób przewlekłych. Wynika z norweskich badań, o których informuje pismo American Journal of Epidemiology. W ostatnich latach na całym świecie wzrasta liczba dzieci i młodzieży z nadwagą lub wręcz z otyłością. Naukowcy przewidują, że dalekosiężne skutki tego zjawiska, zarówno w odniesieniu do stanu zdrowia społeczeństwa, jak odsetka zgonów, będą bardzo poważne. Niestety istnieje bardzo niewiele badań, które dostarczyłyby bezpośrednich dowodów na potwierdzenie tej teorii. Naukowcy z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego przeanalizowali dane, które ich placówka zebrała w latach 1963-75 w grupie 227 tysięcy norweskich nastolatków, chłopców i dziewcząt, pomiędzy 14 a 19 rokiem życia. Informacje dotyczyły wzrostu oraz masy ciała dzieci. Stan ich zdrowia śledzono w ciągu kolejnych 35 lat. W okresie tym odnotowano niemal 10 tysięcy zgonów. Wyobraźmy sobie, 35 lat badań i dzieciaki miały od 14 do 19 roku życia. Przykładowo do 15 plus 35 to jest 50 lat. W tym okresie odnotowano niemal 10 tysięcy zgonów, czyli przykładowo 40-50-latkowie umierali. Wyższy odsetek zgonów badacze stwierdzili wśród osób, które w nastoletnim wieku miały nadwagę. Były to przede wszystkim zgony z powodu schorzeń przewlekłych, takich jak zaburzenia hormonalne i metaboliczne, choroby serca, zwłaszcza choroba niedokrwienna, choroby układu oddechowego oraz rak okrężnicy. W grupie tej odnotowano również wiele zgonów nagłych. Zaobserwowaliśmy, że częstsze występowanie nadwagi i otyłości wśród nastolatków prowadzi do wzrostu liczby zgonów w społeczeństwie, konkluduje biorący udział w badaniach profesor Tone Björge. I tutaj jeszcze bardzo ważna notatka. Aż 20% przebadanych gimnazjalistów z Warszawy ma nadwagę, czyli 20 dzieciaków na 100. I jest otyłych, a 7 na 10 13-latków, 7 na 10 13-latków, tak słabą kondycją, że wyzwaniem dla nich jest wejście na 4. piętro. W grupie 11-latków polskie dzieci są już najtęższe w Europie. Co 5. polska mama podaje niemowlęciu 10 posiłków dziennie, często dosładzając i tak zbyt słodkie mieszanki mleczne. 8 przedszkolaków na 100 jest otyłych, czyli 8%. To było kilka lat temu jeszcze. Kochani, te liczby pokazują, powiedzmy, skalę problemu, jeżeli my nie weźmiemy się za to, czyli rodzice, dziadkowie, całe rodziny, to nikt za nas tego nie zrobi, bo to się w rodzinach wszystko zaczyna. Sposób postępowania, sposób odżywiania, a nie jedzenia. I teraz dorośli mogą powiedzieć w tej chwili, a co ja mogę zrobić, tak? Ja byłem wzorem dla moich dzieci. Dzieci widziały, w jaki sposób co ja robię, że chodzę na treningi bardzo ciężkie. Do dzisiaj ćwiczę i mój syn Piotrek też to widzi. I też stara się chodzić i po prostu jeździ do pracy rowerem do dzisiaj.
po prostu nie korzysta, mieszka w Warszawie, nie korzysta w każdym razie bardzo rzadko z tramwaju, ewentualnie autobusu, po prostu wybiera taki styl życia. I taki styl życia czynny wybiera coraz więcej z nas. I teraz, kochani, jeszcze raz udostępniam ekran po, po to, żeby zademonstrować jeszcze jeden pewien artykuł. I teraz poczekajcie, kochani, zwiększę tutaj czcionkę bardziej, żebyście widzieli wyraźniej. No i proszę bardzo, piątek, 28 czerwca, zdaje się, że właśnie 2024 roku, jak dobrze pamiętam, artykuł pani Marty Markiewicz. Już co trzeci ośmiolatek ma problemy z właściwą masą ciała. Niestety decydenci nadal nie mają recepty na narastający problem otyłości oraz nadwagi wśród najmłodszych. Eksperci biją na alarm, przestrzegają. Jeśli nie zaczniemy działać, to wkrótce konsekwencje otyłości pokonają system ochrony zdrowia. Jaki system ochrony zdrowia w ogóle? Nie mamy system opieki nad chorobą, a nie ochrony zdrowia. Nie mamy Ministerstwa Zdrowia, tylko Ministerstwo ewentualnie opieki nad chorobą. I co, bo zwróćcie uwagę, co my leczymy? No, trzeba się wyleczyć z choroby, czyli leczymy choroby. To leczymy człowieka, czy leczymy choroby? No i jak ta choroba miewa się po wielu latach leczenia? Na przykład to RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 2, cukrzyca typu 1, dna moczanowa. Jak się te choroby miewają? Bo jak leczymy choroby, to te choroby powinny być bardzo zdrowe. Wielu z Was może wyda się, że mówię bzdury. Rozumiecie, że to jest oczywiście ironia, ale zwróćcie uwagę na słowa. My leczymy choroby, a nie ludzi. My nie wyleczamy ludzi, tylko leczymy choroby dokładnie. I teraz jeszcze jest jedna sprawa. Niestety decydenci nadal nie mają recepty. To decydenci mają mieć receptę, czy my? Odpowiedzialni za siebie samych. To znaczy, lekarz ma za mnie odpowiadać, za moje zdrowie, policjant ma odpowiadać za moje bezpieczeństwo, oczywiście w pewnych zakresach, tak, ale nie może przy mnie chodzić policjant. A kimże jest ten policjant? Ciekaw jestem, ilu policjantów ma odpowiednią sprawność, są wyćwiczeni i tak dalej, i tak dalej. O bezpieczeństwo przeciwpożarowe to ma być strażak, ewentualnie do nas przyszyty, że tak powiem. Aha, pan Dawid, na przykład Kowalewski, czy jakiś tam inny, pan strażak opiekuje się naszym domem codziennie, kilka razy zagląda, czy nie ma ewentualnie niebezpieczeństwa wybuchu pożarów. Nie, ludzie, to jest po prostu paranoja, kochani, sami wiecie doskonale. Teraz, jak zaradzić problemowi? Pierwszy krok wykonany. Otyłość jest chorobą, której czynniki ryzyka są w większości modyfikowalne i wynikają de facto z niewłaściwych wyborów i zachowań. Zgadza się. Co dalej? Rząd rusza z odsieczą? Świadomość dotycząca skali problemu powoli dociera do decydentów, ale opieka nad pacjentami nie jest optymalna i skoordynowana. Nie, no po prostu słuchajcie, naprawdę diabli mnie biorą. Jak ja czytam takie zdania, popatrzcie, ktoś napisał, pani Marta Markiewicz, dobra, będę krytykował, dlaczego by nie. Rząd ma ruszyć z odsieczą? Opieka nad pacjentami nie jest nadal optymalna i skoordynowana. Czyli my ze swojej strony powinniśmy być zwolnieni kompletnie z odpowiedzialności za siebie, bo to rząd ma, nieważne, pisowski, peowski, taki, siaki, owaki, czy i tak dalej, czy może decydenci ogólnie światowi mają za nas zadbać, czy decydenci rządzeni, tak prawdę mówiąc, sterowani przez różne koncerny, im zależy na tym, żebyśmy byli zdrowi. No trzeba po prostu w głowę się puknąć, tak prawdę mówiąc. A więc posłuchajcie dalej. W Polsce już 14% ośmiolatków, czy 14 na 100, mierzy się z otyłością, a kolejnych 18% ma nadwagę i jest poważnie zagrożonych chorobą otyłościową. Dane z badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka są bardzo niepokojące, a eksperci mówią już otwarcie o epidemii wśród dzieci i młodzieży.
Co roku obserwujemy wzrost odsetka dzieci zarówno z nadwagą, jak i z otyłością. To dotyczy zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Jeśli chodzi o przyczynę tego zjawiska, to jest ono złożone. I tutaj nie ma jednej, która odpowiadałaby za jego całokształt. Oczywiście jako wiodące należałoby wskazać zaniedbywanie aktywności fizycznej dzieci, nieodpowiedni sposób żywienia, ale niebagatelną rolę odgrywa również wzrost dostępu do technologii i to, jak je udostępniamy naszym najmłodszym. Już coraz młodsze dzieci coraz chętniej spędzają czas przed konsolami, smartfonami, komputerami kosztem swojej aktywności fizycznej, wyjaśnia doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dominik Olejniczak z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oczywiście częściowo zgadzam się z tym zdaniem, bo wiodące to jest zaniedbywanie aktywności, ale też nieodpowiedni sposób żywienia, gdzie jest masa konserwantów. Ja ciągle powtarzam, my dorośli wtłaczamy w siebie co roku 700 do 1000 kilogramów jedzenia. I w tym jedzeniu, w tym produktach do jedzenia co najmniej kilka kilogramów. Mówi się 6-8, a w tej chwili najprawdopodobniej to już jest znacznie więcej. To są barwniki, polepszacze, konserwanty, pestycydy, mikro, nanoplastik, radionuklidy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym się kryje, jesteśmy potwornie zakwaszeni, wielokrotnie mówię o tym w moich audycjach i organizm będzie rozbudowywał, zwłaszcza tłuszcz wewnętrzny, bardzo niebezpieczny, jako rodzaj wysypiska śmieci, po to, żeby ulokować te wszystkie toksyny, bo ani nerka, ani wątroba, ani płuca, ani skóra, jako trzecia nerka, nie dadzą rady usunąć tych wszystkich toksyn z organizmu. Więc to musi być gdzieś skumulowane. I co? I od tego zaczynają się, kochani, stany zapalne i zaczynają się choroby. Mamy ponad 70 chorób, które są uznane jako choroby cywilizacyjne. A przede wszystkim mamy do czynienia z nowotworami. Ciągle przypominam, ciągle mówię. Co roku mamy w tej chwili 200 000 zachorowań na nowotwory w Polsce i 100 000 śmierci z powodu nowotworów w Polsce. W roku 2035-40 będzie 300 000 zachorowań na nowotwory w Polsce i 150 000 śmierci z powodu nowotworów. I dalej. Zwraca uwagę lekarz dr Dominik Olejniczak, że konsekwencje tego zjawiska są zastraszające i można je podzielić na kilka grup. Pierwszą grupą są konsekwencje somatyczne otyłości, czyli dotyczące ciała. Kwestią czasu w przypadku otyłości dzieci są problemy zdrowotne z układem ruchu, kręgosłupem, stawami. Kolejnym wyzwaniem jest również naciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu 2, które mogą pojawić się u dzieci czy młodych dorosłych jako wtórne powikłanie otyłości. Musimy również pamiętać, że sama otyłość jest jednostką chorobową i należy ją leczyć, podkreśla. Pytanie tylko w jaki sposób? Czy lekarze potrafią leczyć otyłość? Potrafią? Kochani, nie potrafią. Jedyną piękną metodą, cudowną metodą okrzyczaną jest na przykład bariatria, czyli usunięcie kawała zdrowego żołądka, tak prawdę mówiąc. O tym kiedyś jeszcze będziemy mówić. Chociaż w jednej z audycji wyśmiewałem te nowoczesne metody walki z otyłością. Dalej. Kolejna grupa konsekwencji wiąże się ze zdrowiem psychicznym dzieci otyłych. Ekspert zwraca uwagę, że do pewnego etapu te dzieci nie mają świadomości swojego problemu. Przychodzi jednak moment, kiedy otyłe dziecko musi zmierzyć się z brakiem akceptacji, wyszydzaniem zarówno przez rówieśników, jak i dorosłych. Często są to efekty ograniczeń ruchowych wynikających z otyłości, na przykład niemożności wykonania określonych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. I co wówczas się dzieje? To jest z mojego doświadczenia. Po prostu dziecko przynosi zwolnienie od rodzica. To ja później wzywam takiego rodzica, wzywam takich rodziców. I mówię, co państwo w ogóle wyrabiacie? Ja na lekcji widzę, że to dziecko już ma problemy i nie będę od tego dziecka wymagał tego, co może dziecko bardziej sprawne. Ale to dziecko ma ćwiczyć. Ma biegać, ma robić ćwiczenia ogólnorozwojowe. Chcecie z niego po prostu zrobić kalekę? A więc znowu kwestia, kochani, odpowiedzialności. Kto za nas będzie odpowiadał? Za nasze dzieci, za nasze wnuki. Dziadkowie, babcie, dajcie przykład.
Bierzcie te wnuki na rowery, chodźcie, spacerujcie, róbcie proste ćwiczenia, ale żeby to pokazać, to trzeba samemu to robić. Dzieci są świetnymi obserwatorami i one nie będą robiły tego, co im powiemy, jak zawsze to się sprawdza, tylko będą robiły to, co my robimy. A więc my mamy być po prostu przykładem. Dalej. Niestety to prosta droga do kryzysów zdrowia psychicznego i depresji. Kolejną grupą konsekwencji otyłości to te związane z życiem społecznym i wykluczeniem otyłych dzieci z życia społecznego. Często mają one duże problemy w nawiązywaniu relacji, wycofują się jeszcze mocniej za ekran komputerów, przez co jeszcze trudniej im o kontakty interpersonalne czy budowanie więzi, wyjaśnia ekspert zdrowia publicznego. Tak, i kochani, i później takie dziecko wchodzi w wiek nastolatka, zaczyna się umawianie z dziewczynami, z chłopakami. W jakiej sytuacji jest to dziecko? Czy chłopak, czy dziewczyna? Z tą grubaską nikt się nie umówi. Z tym grubasem absolutnie się nie umówię. A później w jaki sposób ewentualnie mają wchodzić w wiek dorosły? Sprawy uczuć, sprawy seksu i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób? To jest, kochani, naprawdę bardzo poważny problem. I jeszcze raz powtarzam. Prośba do was wszystkich. Weźmy się za siebie i za nasze dzieciaki. Ale w pierwszym rzędzie za siebie, bo dzieci widzą, że tata może, dobra, idź poćwicz, grubasie jeden. Ja za twoich lat to. A co teraz robisz? Siedzisz na kanapie, jedynie ćwiczenie to ćwiczenie kciuka przyciskiem do pilota, a tu mięśnie wyrosły i sprawa załatwiona. I wszystko. Otyłość u dzieci to również ogromne ryzyko długofalowych konsekwencji ekonomicznych dla systemu ochrony zdrowia, który będzie musiał dźwignąć koszty leczenia otyłości i wszystkich jej powikłań. Szacunki OECD wskazują, że co roku nawet 1,5 miliona hospitalizacji może mieć bezpośrednio związek z otyłością. Natomiast dane ZUS pokazują, że tylko na przestrzeni jednego dziesięciolecia 2012-2022 wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy w związku z rozpoznaniem otyłości, a poniesione przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wzrosły z 22 milionów złotych do 31 milionów złotych. A co to jest? To jest nic. Ja mam wrażenie, że to są jakieś liczby najprawdopodobniej potwornie zaniżone, tak prawdę mówiąc. Ale tutaj, słuchajcie, rodzi się pytanie, dlaczego wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób otyłych? Czują pracodawcy, że z takiego pracownika nie będzie nic, że będą, znaczy podświadomie czujemy, że coś jest nie tak. Dobrze, dalej. Jak zaradzić problemowi? Pierwszy krok wykonany. Otyłość jest chorobą, której czynniki ryzyka są w większości modyfikowalne i wynikają de facto z niewłaściwych wyborów zachowań. Dobrze, to już wiemy. Dominik Olejniczak zwraca uwagę, że pierwszy krok został już zrobiony. Od 1 września 2025 roku w szkołach pojawi się nowy przedmiot wychowanie zdrowotne. W podstawie programowej tego nowego przedmiotu z pewnością uwzględnione zostaną elementy związane z aktywnością fizyczną. Z mojego punktu widzenia, również jako specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, istotnym jest jednak to, by nie wygłaszać truizmów dotyczących znaczenia aktywności fizycznej, ale przede wszystkim pokazywać młodemu pokoleniu proste sposoby na zwiększanie poziomu aktywności fizycznej przy jednocześnie ograniczonych możliwościach czasowych, czy pokazywać, jak się motywować do aktywności fizycznej. No właśnie, tutaj zastanawiam się, słuchajcie, kochani, jak my starsi możemy pokazywać to. Czy to koniecznie musi być ciąganie dzieciaków na siłownię, na pływalnię? Fajnie byłoby, ale niekoniecznie. A może wspólny taniec z domu? A może włączcie muzykę w zależności od tego, co kto lubi. Jeżeli ktoś lubi disco, niech włączcie disco i szalejcie przy tym disco. Jeżeli ktoś lubi Santanę, ja uwielbiam Santanę, Corazon Spinado, Maná i Santana śpiewają, grają, to włączcie to i we dwójkę z partnerką, z żoną, z mężem, z dzieciakami, z wnukami, tańczcie to. Róbcie wygibasy. Dlaczego by nie?
Jeżeli macie kawałek ogródka, macie jakieś drzewo, jakąś gałąź, wiszcie się na tej gałęzi, ruszajcie nogami i tak dalej, i tak dalej. Kładźcie się na podłogę, turlajcie się na tej podłodze. Dzieciaki to uwielbiają. Dalej, z profesora Olejniczaka. Niestety, samo rozmawianie o diecie i aktywności fizycznej obawiam się, że nie przyniesie oczekiwanych efektów. Istotą jest proponowanie rozwiązań łatwych do zastosowania na co dzień. Ważnym elementem powinna być również edukacja rodziców, o czym właśnie w tej chwili mówię. Przepraszam za te wtręty takie tak zwane pedagogiczne jakieś. Szczególnie, że otyłość jest chorobą, której czynniki ryzyka są w większości modyfikowalne i wynikają de facto z niewłaściwych wyborów zachowań. Trzeci raz o tym mówimy. W praktyce oznacza to, że w przypadku dzieci źródłem otyłości mogą okazać się złe wybory ich najbliższych, którzy decydują o jakości, składzie, ilości zjadanych posiłków, wskazuje ekspert. I przypomnę fragment z mojej książki, właśnie tej książeczki, gdzie była mowa, że mamy polskie potrafią karmić swoje dzieci 10 razy dziennie, dosładzając i tak przesłodzone już różnego rodzaju mieszanki. Cukier to jest zabójca. Cukier jest zabójcą. Warto również jasno powiedzieć, że ta inwestycja w edukację nie zwróci się szybko. Proces ten będzie trwał lata, a jego efekty również nie pojawią się z dnia na dzień. Natomiast jeśli nie zaczniemy, to wkrótce będziemy mieli bardzo poważny problem. Proszę zwrócić uwagę, że otyłość to jedna z tych chorób niezakaźnych, o której już dyskutujemy, mówiąc o poważnej epidemii. Ja powiedziałbym, że to już jest plandemia, ta prawdziwa plandemia. Najbardziej efektywne działania to działania legislacyjne. I to jest to, co realnie właściwie jedynie parlamentarzyści mogą skutecznie zrobić, podkreślił doktor habilitowany nauk medycznych Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Klinicysta, wskazuje również, że środków na realizację założonych celów powinno się szukać w budżecie państwa. Nie, no słuchajcie, śmiech mnie ogarnia. Najbardziej efektywne działania to działania legislacyjne. Jasne, mamy wprowadzić jakieś tam prawo. I jak ono będzie respektowane? Jak znam Polskę i Polaków, to zasada jedna funkcjonuje. Prawo jest po to, żeby je omijać, po to, żeby go po prostu nie stosować. Będzie martwy po prostu przepis. Jedna jedyna rzecz, która może okazać się skuteczna, to nareszcie zmiana naszego sposobu myślenia, naszej, kochani, świadomości. I dawania przykładem swoim, jeszcze raz powtarzam, a nie legislacyjne działania. Teoretyzowanie jak zwykle. To są dla mnie jakieś, określiłbym to troszeczkę mocniejszym słowem, ale aż szkoda. Dalej, mamy prawie 1,5 miliona złotych z tak zwanego podatku cukrowego. Tych środków w walce ze skutkami otyłości jednak w ogóle nie widzimy. Wiemy, że one są, ale gdzie one tak naprawdę są lokowane? Zawsze pada odpowiedź, że trafiają na leczenie, ale nie otrzymujemy precyzyjnej informacji. To właśnie z tej daniny należałoby pozyskać środki na efektywną prewencję, dodaje Michał Brzeziński. Tak, pieniądze są z podatku cukrowego. Faktycznie, gdzie ta kasa trafia? Świadomość dotycząca skali problemu powoli dociera do decydentów, ale opieka nad pacjentami nadal nie jest optymalna i skoordynowana. A co to znaczy, że ma być optymalna? W Ministerstwie Zdrowia nie ma Ministerstwa Zdrowia, jest Ministerstwo Opieki ewentualnie nad chorobą albo nawet ochrony choroby. Trwają prace nad 2 projektami rozporządzeń w sprawie pilotażu kompleksowej opieki specjalistycznej nad dorosłymi osobami otyłymi z BMI więcej niż 30 oraz nad otyłymi dziećmi. Do 30 czerwca 2026 roku wydłużono również pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią. Politycy dostrzegają również konieczność działań międzyresortowych. Politycy dostrzegają.
Śmiech na sali. Oprócz tego, jeżeli jest mowa o kompleksowej opiece specjalistycznej nad dorosłymi osobami otyłymi z otyłością olbrzymią, to co to jest opieka specjalistyczna? Bariatria czy wycinanie kawała zdrowego żołądka? Oprócz tego, żeby zakwalifikować się na bariatrię, to trzeba przynajmniej 8 do 10% schudnąć. Przynajmniej te 80 kilo schudnąć we własnym zakresie. I ja się dziwię, bo ludzie faktycznie chcą koniecznie usunąć kawał tego swojego zdrowego żołądka i, i, i chudną, starają się schudnąć, żeby zostać zakwalifikowanym. To jeżeli już zrzuciłeś te 10 kilo, to co dalej nie można tego pociągnąć? No po prostu, przepraszam, ale mi to się w głowie nie mieści. Może mam za ciasny berecik, za małą, nie wiem, czaszkę, żeby mi się mózg nie może się pomieścić. Przepraszam, mówię za te emocje, ale po prostu, no nie wiem, ale czasami pusty śmiech ogarnia, jaki jest brak logiki w tym wszystkim, po prostu brak jakiegoś myślenia. Dalej. Widzimy na tym polu miejsce do pogłębionego międzyresortowego działania. Już teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jako priorytet postawiło sobie wdrożenie edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna powinna stać się jednym z istotnych filarów kształcenia z silnym komponentem nauki o prawidłowym żywieniu. Pytanie, kto będzie tego uczył? Wielu dietetyków, którzy uczą się na różnych kursach starych, przebrzmiałych już rzeczy i będą uczyć, że mleko jest dobre, że chlebek z masełkiem i ewentualnie z czymś tam jeszcze, z wędlinką, to będą dobre rzeczy i tak dalej. Zastanawiam się nad tym. Kto będzie te dzieci uczył? Ja w końcowej fazie mojej pracy w szkole podstawowej uczyłem również pracy techniki i tam były tematy między innymi związane ze żywieniem. Robiliśmy z dziećmi kanapki, nie kanapki, różne inne historie, w miarę możliwości, bo jakie są, jeżeli w sali nie ma zlewozmywaka na przykład, nie ma naczyń, to czego można nauczyć? Dzieciaki przynosiły własne noże, jakieś masełka, jakieś różne historie. Ja starałem się oczywiście to modyfikować w jakiś sposób, żeby to miało ręce i nogi. I mieliśmy podręczniki i tam były herezje wypisywane, tak prawdę mówiąc. Kolacje, słodzone, zupki mleczne i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Musimy się bardzo dobrze przygotować do tego, żeby edukacja zdrowotna w polskim wykonaniu jako przedmiot miała realny wpływ na zmianę sytuacji w ujęciu epidemicznym, wskazała wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz. I cytat na koniec. Najbardziej efektywne działania to działania legislacyjne i to jest to, co realnie właściwie jedynie parlamentarzyści mogą skutecznie zrobić. Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. O Jezu, o Jezu, Jesus. Najbardziej efektywne działania to działania legislacyjne. Kochani, zamykam to udostępnienie i dziś jestem nabuzowany tym tematem. Już nawet nowotwory nie robią mi takiego wrażenia na mojej, że tak powiem, psychice, jak te część tych bzdur, które tutaj żeśmy czytali. Część tylko, część, bo diagnoza jest słuszna. Natomiast rozwiązania nie sądzę, że będzie z tego coś. To będzie te dzieci uczył w szkołach. Jacy nauczyciele powoła się, będzie na tej zasadzie, pani Janino, weźmie pani ten przedmiot, dobrze, bo nie mamy nauczyciela do tego. Ale panie dyrektorze, ja się na tym nie znam. Nie, weźmie się pani do uczy, na pewno jakaś książka będzie, sprawa załatwiona. I otyła nauczycielka będzie uczyć dzieci, jak mają po prostu, jak mają się odżywiać. A co z WF-ami? Ja jeszcze raz powtarzam. Jak ja prowadziłem WF-y, ja razem z dzieciakami ćwiczyłem i to ostro. Ja kole miałem zrobić 100 pajacyków, to ja z nimi robiłem 100 pajacyków. Absolutnie. Jak trzeba było, to się biłem z dziećmi na lekcjach. Naprawdę, bo z szóstej klasy chłopaki wiedzieli, że ja coś tam, powiedzmy, ćwiczę, trenuję.
Proszę pana, to może byśmy się trochę pobili. Mówię, chcecie? Dobrze, do 2 odlicz. Jedynki po tej stronie, dwójki po tej stronie. Uwaga, otwarte dłonie, nie macie prawa bić w twarz, oczy i tak dalej. Gdzieś tam w pupę, barkach, tak leciutko i tak dalej. No i ja się też czasami wypadło na kogoś tam 6-latka, no był zachwycony, mógł się bić z nauczycielem. No ale okazało się, że po minucie ewentualnie trzymania rąk ręce mdleją. Ja mówię, w łapy w górę, garda. Na filmach sensacyjnych, na filmach tych walki i tak dalej, jedni, drugi kopią ciągle w głowę i człowiek wstaje, zobaczcie. Nic się nie dzieje. Cios, żaden problem, się przyjmuje. Bez żadnego problemu, nic się nie dzieje. A wy co już, ręce wam opadają? Ja mówię, słuchajcie, to są filmy, a w życiu jest zupełnie inne. Co, rączki już mdleją? Tak, mdleją, nóżki mdleją, mdleją. Tak to było, słuchajcie. Ale więc o co chodzi? My wszyscy dorośli, zamiast gęgać, zamiast mówić, jak to ma być, mamy dać przykład. Bez jednego słowa. Kochany synek, chodź, pójdziemy. A gdzie pójdziemy? A trochę pobiegamy. A trochę pojeździmy rowerem. Weźmiemy pieska. A trochę pobawimy się między drzewami. Jakieś tam szukanki. Kto szybciej dobiegnie powiedzmy, do tego drzewa. Kto szybciej coś tam znajdzie, a kto dłużej będzie się huśtał powiedzmy na gałęzi, to wyżej skoczy, to szybciej przeskoczy przez jakieś tam pudełka. Ile razy? 3-4 razy przez pudełka, ręce na kark i przeskakujemy po prostu nisko. Jaki to problem? Wszystko można. A rano niech dziecko widzi, że ćwiczysz. Stajesz przy krześle, opierasz się o krzesło jedną ręką, podnosisz jedną nogę, drugą nogę, jakieś proste ćwiczenia i dziecko będzie to robić. Tak samo jest z jedzeniem. Jeżeli lubimy coś i co nam szkodzi, to dziecko też będzie. Jeżeli palimy papierosy na oczach dziecka, to co dziecko? Będziemy mu tłumaczyć, że ale ty nie pal, bo to szkodzi. To tata, nie, to jest niezrozumiałe. Tak jak lekarz. Otyły palący mówi pacjentowi, że trzeba rzucić palenie i zacząć się odchudzać. A w jaki sposób, panie doktorze? No, jakoś to trzeba, może co, dietę MZ zastosować? No bzdura nad bzdurami. Słuchajcie, kończymy dla dzisiaj te moje wywody i wywnętrzania się, ale nie ukrywam, ja pracowałem całe moje życie zawodowe, to była młodzież i dzieciaki. Ja jestem uczulony na tym tle. Te dzieciaki, z którymi ja miałem do czynienia, myślę, że wiedziały, że byłem uczciwy w tym, co robię, że byłem autentyczny po prostu, bo nie może być inaczej. No, to mi się w głowie nie mieści, że po prostu ja, jeżeli uczę, to muszę być przykładem. I tak samo w domu. Ja, rodzic, jestem pierwszym nauczycielem. Mama i tata. I dziadkowie, i babcie to są nauczyciele tych młodych ludzi. Wychowawcy. A wychowuje się przykładem, a nie z książki. Wszystko w temacie. Trzymajcie się. Może niektórych z was wkurzyłem. To też dobrze. To i za to dajcie mi lajka, że was wkurzyłem, że daliście się wkurzyć. No, tacy byliście silni, nie do wkurzenia. Ten facet jednak nas wkurzył. Zasłużył na lajka i na suba. Więc dajcie suba, dajcie lajka. Wszystkiego wam najlepszego życzę, waszym dzieciakom, waszym wnukom. Najlepszego to jest, słuchajcie, mamy kochać, ale mądrze kochać i trzeba też wymagać od tych dzieci, ale dawać im po prostu przykład. Papatki, cześć, trzymajcie się, pa.